Cześć, witam w kolejnym radiowym odcinku. Tym razem nie audio, ale troszkę wyższe częstotliwości. Dla niektórych wiadomo, co to jest. Dla radioamatorów myślę, nie ma co tłumaczyć. Dla osób ciekawych jest to moduł, zespół, jakby zwał, filtrów dolnoprzepustowych dla pewnych 6, właściwie 7 pasm radiowych. Jak sama nazwa wskazuje, filtr, czyli coś filtruje. Dolnoprzepustowy, czyli puszcza coś, co jest poniżej, a blokuje coś, co jest powyżej. Tym czymś, co jest powyżej i poniżej, tą granicą to jest pewna częstotliwość graniczna takich filtrów. W radioamatorstwie mamy pasma, nazywamy je metrowymi, od długości fal, które emitujemy na tym danym paśmie, lub można mówić również przekładając na częstotliwość tego pasma. I co mamy? 7 pasm, 160 metrów, czyli pasmo amatorskie o częstotliwościach tam od band planu nie będę przedstawiał. Może wrzucę zrzutkę na ekran band planu. 160 metrów pasmo. Kolejno pasmo 80-metrowe, 40, 30, 20 metrów, 17 i 15 metrów, 12 i 10 metrów i ostatnie 6-metrowe. 6-metrowe to już są częstotliwości rzędu 50 MHz, natomiast 160 metrów są to częstotliwości rzędu 1,9 MHz. Najbardziej takie znane pasma to oczywiście 80, ponieważ z racji charakterystyki tego pasma jest ono użytkowane, szczególnie wieczorami zaczyna się propagacja na tym paśmie, tak zwane warunki do rozmów lokalnych tutaj po Polsce, jak i również po Europie, a nawet i dalej, ale to już trzeba się, że tak powiem, specjalizować w tym. Głównie jest wykorzystywany tak zwanego rzucia szmaty, czyli pogawędek na różne tematy wieczorową porą. Pasmo 40 metrów, bardzo ciekawe, bardzo je lubię. Pasmo uniwersalne, bo działa i zarówno w dzień, jak i w nocy. Zasięgi są już imponujące, bo zrobienie na 40 Stanów czy Kanady, Japonii to nie jest już żaden wyczyn. Także można już, jak to się mówi, polatać po świecie, zarówno w dzień, jak i w nocy. Bardzo fajne pasmo. W dzień bardziej lokalnie, bo i można zrobić łączności lokalne, czyli mówię o Polsce, wieczorami troszkę dalej. Pasmo 20 metrów, kolejna królowa pasm, tak zwana 14, też jedno z moich ulubionych pasm. Już bardziej kapryśne, jeśli chodzi o warunki propagacji, trzeba już się wstrzelić. Tu już lokalnie pogadamy. Zdarzają się anomalie, to jest bardzo ciekawe właśnie w krótkofalarstwie, że są pewne anomalie. I taką anomalię raz doświadczyłem i na tym paśmie rozmawiać można było po Polsce, co najmniej jak przez telefon. Taka była jakość oczywiście rozmów i takie były warunki propagacja, ale to są pewne anomalie. Pasmo 20 metrów królowa, ponieważ można już zrobić cały świat. 15 bardzo już kapryśna, czyli 15 metrów, częstotliwości rzędu 21 MHz, 12 metrów 10 to już częstotliwości około 28 MHz, bardzo czułe już na propagację. Oczywiście porozmawiamy sobie lokalnie, ponieważ bardzo bliskie temu pasmu jest pasmo obywatelskie, czyli tak zwane CB. Tam no właściwie jest to ta sama częstotliwość, troszkę przesunięta, ale jeśli chodzi o pasmo, to jest to same właściwości co radioamatorska 10, także tutaj już rządzi nami królowa, rządzi już nami pani propagacja, która to kreuje i pokazuje, czy będą łączności, czy nie, i od niej jesteśmy zależni. Pasmo 6 metrów, chyba nie znam historii, ale chyba jedno z młodszych pasm, które zostało przyznane radioamatorom, 50 MHz, tak zwane czarodziejskie pasmo. Jest to pasmo, które jest głuche. Na co dzień praktycznie to pasmo jest głuche, nie ma na nim propagacji, ale jak się trafią warunki, jak się trafią specjalne uwarunkowania, tak zwane sporadiki, pewne obłoki zjonizowane, o których odbijają się fale, można naprawdę zrobić ciekawe łączności, bo i Amerykę, i Azję, i Afrykę, nie mówiąc o Europie, ale jest to pasmo czarodziejskie. Trzeba siedzieć przy radiostacji, trzeba czuwać, trzeba
być na czas, tu i teraz, żeby zrobić łączność. I to jest najciekawsze w tym wszystkim, w tym właśnie krótkofalarstwie, że pewnych rzeczy nie da się zrobić od już, od tak, od zaraz. Nie da się kupić pewnych rzeczy, bo pomimo, iż będziemy mieli świetne anteny, które oczywiście pomagają i tutaj nie ma dyskusji, świetne odbiorniki, świetne radia, świetne wzmacniacze. Jeżeli nas nie będzie przy radiu, to po pierwsze, jeżeli nie będzie warunków, to niestety, ale guzik zrobimy. Te sprzęty przydają się wtedy, kiedy właśnie nam służy propagacja. Ciekawe pasmo, bardzo ciekawe. Również lubię polować na łączności na tym paśmie. Oczywiście w miarę swoich możliwości. No to tak pokrótce, jeśli chodzi o pasmo i teraz po co te filtry? Odbiorniko-nadajnik, czyli tak zwany transceiver, w swoim wnętrzu posiada takie filtry, jednak one są dużo mniejsze jak można się domyślić, na mniejsze moce. Przeciętny transceiver ma około 100 W mocy wyjściowej, przez co te filtry mogą być mniejsze, czyli zarówno te cewki powietrzne, jak i te cewki zwijane na tych rdzeniach ferytowych, jak i te przekaźniki, jak i oczywiście te kondensatory, które są od spodu. Są to kondensatory SMD wysokonapięciowe dla wysokiej częstotliwości, również są mniejsze. A więc jeśli są mniejsze, no to są na mniejszej mocy i każdy transceiver jest w nie wyposażony. A po co? A po to, że niestety nadajnik to jest takie urządzenie, że jak nadaje na jednej częstotliwości, to generuje tak zwane harmoniczne, o czym pewnie moi widzowie również wiedzą, bo w świecie audio również mamy harmoniczne, których nie chcemy, które są dla nas niepotrzebne, bo jeżeli słyszymy ton podstawowy, to chcemy słyszeć tylko ton 1 kHz. Nie chcemy słyszeć 2 kHz, 3, 4, 5, tylko oczywiście pamiętamy, że one są wyciszane. Oczywiście te harmoniczne kreują nam barwę dźwięku, ale to jest inna sprawa, bo to jest na inne zakresy częstotliwości. Tutaj takie harmoniczne są niepożądane. Ktoś powie, a dlaczego? Nadajesz na powiedzmy 3,7 MHz, co Cię interesuje, co tam się będzie działo na harmonicznych? A no może mnie to interesuje, że na przykład będę nadawał na 3, powiedzmy 580, bo to jest zakres amatorski, razy 2, to wychodzi nam, że to jest około 7160, tak? Czyli 7160 kHz, czyli 7,160 MHz, czyli wchodzimy na pasmo tak zwanej 40. A wtedy koledzy na 40 będą słyszeli mnie nadającego na 80. Coś, czego nie chcemy, coś, co jest tak zwanym zakłóceniem, zagłuszaniem innych stacji, a już nie chcę mówić o tym, że moglibyśmy na przykład przy odpowiednim dobraniu częstotliwości moglibyśmy zagłuszyć na przykład nasze służby, wojsko i inne częstotliwości, które nie są dostępne dla radioamatorów, a wtedy konsekwencje takich działań są już niestety dość dotkliwe, bo to jest konflikt z prawem. Więc tego unikamy, a poza tym taka przyzwoitość czysta. Oczywiście radioamatorzy mają prawo i mogą sami budować urządzenia nadawczo-odbiorcze i to jest wielki nasz przywilej, z czego ja korzystam i bardzo sobie cenię i bardzo sobie chwalę, bo to jest coś, co bardzo lubię i to jest nasz przywilej, ale taka zwykła konstruktorska przyzwoitość no, wskazuje na to, że musimy być niestety, ale czyści w eterze, czyli jeżeli nadajesz na jednej częstotliwości, nie zagłuszaj nikomu, nie przeszkadzaj, nie generuj szumu, nie generuj smogu w eterze. No to tak można powiedzieć, czyli każdy taki zestaw tych cewek, bo to są cewki, z naszymi kondensatorami tworzy filtr. Nie będę wnikał, jaki to jest rodzaj filtru, którego rzędu, bo chyba nie o tym w tym momencie, a myślę, że ktoś, kto wie, co tu mamy, to będzie wiedział, co tu mamy za filtr. To pokrótce chciałem tylko przedstawić, jak wygląda taki filtr, ile waży. Myślę, że około 1 kg wagi jest. Budowany jest na przekaźnikach Omrona, więc bardzo dobra firma. Cewki są nawinięte drutem 2 mm. Tutaj są nawinięte na rdzeniach, również drutem nawojowym, może nieco cieńszym, ale to jest myślę 1,5 lub więcej, nie będę mierzył. Jedyne co to kondensatory, te wysokonapięciowe nie są jakieś no-name'y, to znaczy nie są jakieś nazwane, tylko są to jakieś no-name'y, ale producent zapewnia nas, że wytrzymuje on moc
1,5 kW, czyli 1500 W. Stąd już jest odpowiedź, dlaczego takimi grubymi drutami jest nawinięte, dlaczego takie wielkie rdzenie, dlaczego takie większe przekaźniki i takie duże kondensatory. Wszystko po to, żeby wytrzymało tą moc. Ja staram się oczywiście nie uderzać, nie wyginać płytek, ponieważ te kondensatory są bardzo czułe na wygięcia. Możliwe, że mogą utracić nawet swoją pojemność i parametry. Także trzeba ostrożnie się z tym obchodzić. I po co nam to wszystko? No, będzie zastosowane to właśnie do filtrowania sygnału wyjściowego ze wzmacniacza mocy 500W na zakres KF, czyli na zakres od 160 metrów do 6 metrów, który buduję. Dlaczego użyłem gotowego zestawu? Bo jest taniej, nie nawijam tych cewek. Myślę, że w warunkach, które mam, może nie jest to niemożliwe, bo nawijałem już filtry, nawijałem cewki. Myślę, że jest to możliwe, na pewno wykonalne, jednak czas gra większą rolę. Omrony nie kosztują, nie są za darmo. Drut nawojowy nie jest za darmo. Wytrawienie takiej płytki, zaprojektowanie i wysłanie do producenta w Chinach również nie jest za darmo. Rdzenie nie są za darmo. Kondensatory są bardzo drogie. Trzeba się pobawić w dobieranie tych kondensatorów, jeśli chodzi o pojemności, powyliczać sobie to trzeba na spokojnie albo z gotowego nawet projektu, więc wszystko trwa czas, a czasami lepiej użyć modułu. Ja skorzystałem z tej opcji i właśnie to robię. Sterowanie tego przełączania tymi pasmami jest za pomocą oczywiście tutaj wyjścia. Podajemy sobie masę i kolejno plus podajemy na te kolejne tutaj złącza i załączają się odpowiednie przekaźniki. Gdy nie ma żadnego napięcia doprowadzonego, czyli defaultowo ten moduł filtrów jest przełączony na pasmo 160 metrów, czyli cały czas mamy filtrowanie 160 metrów, natomiast załączając kolejne przekaźniki, załączamy kolejne sekcje są przełączane kolejne sekcje cewek, a od spodu kondensatorów na dane pasmo. Jak widać, tu mamy dla 160 metrów, tu mamy dla 80 metrów, 40 i wszystko to wraz, te pojemności wraz z indukcyjnościami tych cewek tworzy nam odpowiedni filtr. To tyle. Najważniejsze co będzie to pomierzenie tych filtrów, bo nie wyobrażam sobie, żebym je włożył wcześniej nie przetestowując ich, więc posłużę się tutaj oczywiście nano VNA, ale to zaraz Wam pokażę. Myślę, że to warto udokumentować dla siebie, jak i dla innych, jeżeli ktoś jest ciekawy, czy taki moduł filtrów jest po prostu warty uwagi. Garść pomiarów, linijka. Mamy oczywiście tutaj 20,5 cm długości, szerokość na 14 cm, wysokość tego zestawu 3 cm. To tyle z parametrów. Zapraszam do pomiarów. I mamy naszą płytkę filtrów dolnoprzepustowych. Na warsztacie podłączyłem tutaj na szybko układ do załączania odpowiednich sekcji filtrów. Robi się to oczywiście przez podanie napięcia zasilania na odpowiedni pin. Użyłem do tego tutaj również, posłużę się Light VNA. Także to jest skalibrowane na zakres już od 1 do 30 MHz. No do 50 MHz również nam, myślę, spokojnie wystarczy ta kalibracja. I co? Aby nie zakłócić tutaj widoku, ja sobie będę tutaj wywoływał kolejne pasma. Zacznę od 160 do 6 metrów. Wejście RF-in, wyjście na port S2.1. No ja może zrobię zbliżenie na ekran, bo z ekranu komputera ciężko to widać. Ja już mam tutaj skalibrowane, więc zrobimy sobie najazd na ten ekran i będę Wam pokazywał, jak dane filtry się zachowują, czy są ok na dane pasmo. I mamy na początek pasmo 160 metrów. Mamy nasz kursor 1, wskazanie SWR widoczne, a tutaj mamy logMAC, czyli utratę wzmocnienia. Pasmo ciągnie się do 1900 tam z haczykiem.
Więc mamy już 1985 i zobaczmy, powyżej 2 MHz zaczyna nam lecieć pasmo w dół. Znaczy zaczyna nam lecieć wzmocnienie, czyli rośnie tłumienie i minus 30 dB osiągamy przy około 3600 MHz, czyli tam, gdzie zaczyna się już pasmo 80 metrów, to mamy dość mocne cięcie 30 dB sygnału z naszego pasma podstawowego 160 metrów. To samo zrobimy teraz dla pasma 80 metrów. I przestawiłem już filtr na pasmo 80 metrów. Tutaj nam się oczywiście zaczyna pasmo do 4 mega. Powiedzmy, że możemy dojechać. Cały czas wzmocnienie, czy tam tłumienie jest równe 0. SWR ma wartość powiedzmy 3500. No, wskazuje mi tutaj 1,2. Ładnie maleje i potem rośnie oczywiście, bo zaczyna nam działać filtr. I zobaczmy, minus 30 dB osiągamy przy około minus 30 dB przy około 700. Więc znowu jest sytuacja ta sama. Tam, gdzie zaczyna się kolejne pasmo, tłumienie jest bardzo wysokie, filtru minus 30 dB. Lecimy dalej, pasmo 40 metrów. I mamy załączony filtr dla pasma 40-metrowego. 7200 to jest tam, gdzie nasze pasmo się kończy, amatorskie. Tłumienia nie ma, bliskie 0. SWR bardzo przyzwoity, bo cały czas około 1. I zobaczmy, co się dzieje. Oczywiście tłumienie rośnie do minus 30, czyli minus 30 dB osiągamy tam 13 z haczykiem MHz, czyli już tam, gdzie się zaczyna powoli pasmo 20 metrów, czyli sytuacja analogiczna, bardzo przyzwoite parametry. Teraz pasmo 20 metrów i jednocześnie 30 metrów opisane. Zobaczymy. Dobrze, włączyliśmy pasmo 30 metrów, 20 metrów. No, 30 metrów, no to oczywiście tłumienia nie ma, jakieś tam szczątkowe. Tu, gdzie zaczyna nam się pasmo 20-metrowe, SWR zaczyna osiągać przyzwoitą wartość 1,1 i tłumienie zaczyna rosnąć. Minus 30, pewnie analogicznie tam, gdzie zaczyna się harmoniczna, czyli dla pasma 10-metrowego mamy tam już ponad 30-decybelowe tłumienie. Może, żeby przyspieszyć, to ja teraz przełączam na pasmo 17 metrów, 15 metrów. Zmieńmy sobie parametry. To jest powiedzmy od 16 MHz do 35. Zobaczymy, co nam to pokaże. Dobrze. Oczywiście pasmo 15 metrów również jest tutaj zachowane na tym samym filtrze, ponieważ jak widać pasmo 15 metrów to jest 21 MHz, tak na szybko mówiąc, tutaj nie mamy tłumienia, SWR przyzwoity, natomiast SWR dla pasma 17-metrowego jest nieco wysoki, 1,3, zobaczymy w praktyce, jak to wyjdzie, ale do ścisłości zaczyna się tłumienie dla tych pasm i minus 30 dB. Osiągamy gdzieś tam dalej, muszę rozszerzyć, 50 MB dajmy, dobrze, i minus 30 dB osiągamy, że tak będzie łatwiej, przy około 42 MHz. Tak to wygląda. Zostało nam pasmo kolejne, czyli 12 i 10 metrów, również wspólne. 12-10 metrów. Stop musimy sobie zrobić już dla jakiejś tam wyższej wartości. No i zobaczmy. 10 metrów oczywiście tłumienia nie ma, jakieś szczątkowe. SWR przyzwoite. Natomiast 12 metrów to jest częstotliwość 24950.
Jesteśmy gdzieś tutaj. No, SWR lekko wyższa, ale to jest dobra wartość 1,2. Widzi nasz analizator tłumienie niskie. No i zaczyna się tłumienie do minus 30. Dla oczywiście już harmonicznej. Wszystko się zgadza i wszystko wygląda ładnie. Zostało nam pasmo 6 metrów jako ostatnie do przebadania. Tak, i mamy już pasmo 6 metrów załączone. Oczywiście dla pasma 6-metrowego tłumienie niskie, SWR bardzo ładne. I lecimy sobie minus 30 dB powinniśmy mieć dla harmonicznej, pierwszej. No i tak to wygląda dla ponad 100 MHz. Mamy już cięcie minus 30, także nie wchodzimy w pasmo 2 metrów. Czy tam powiedzmy, no 2 metry też jeszcze brakuje. Po prostu nie wchodzimy w pasmo broadcastowe. To tyle z testów takich in vivo, na żywo. Pierwszy raz to zrobiłem sobie również z Wami, więc analiza taka krótka, bo co tu więcej analizować. Pomiary zgodne z tym, co mówi producent. Natomiast jak będzie w praniu i jak okaże się wytrzymałość zarówno elektryczna przekaźników, jak i kondensatorów i danych cewek wyjdzie w praniu. Dziękuję, pozdrawiam, mam nadzieję, że zawsze coś ciekawego. Hej!